Rok 2021 był takim okresem bardzo dynamicznych zmian rynkowych, konsumenckich, legislacyjnych. Które w Twoim odczuciu miały największe znaczenie i jaki one będą miały wpływ na działalność firm w kolejnym nadchodzącym roku? To prawda, w 2021 roku to był rok bardzo dużych wyzwań. Przede wszystkim w zakresie niepewności, co się wydarzało w naszym otoczeniu ekonomicznym. My jako firma widzieliśmy takie trzy podstawowe wyzwania, które dla nas się pojawiły. Przede wszystkim to jest COVID, który na stałe został jako faktor, który będzie kształtował co najmniej na dziesięciolecie, co się będzie działo do przodu. Dwa, to jest inflacja i wzrost kosztów produkcji dla naszych produktów. I trzy, to jest cały czas ta zmienność, która się wywodzi pod kątem niepewności dla naszych konsumentów. Tak. A patrząc trochę w przyszłość teraz, już wyjdźmy poza perspektywę 21 i poza to dziedzictwo roku 2021. Jakie trendy uważasz będą kształtowały rynek konsumenta i działalność firm w nadchodzących 12 miesiącach? To, co zauważyliśmy już, które się zaczęło w 2021 i co widzimy w 2022, to jest to, że przede wszystkim konsumenci bardzo mocno dbają o zdrowie. Tak? To jest ten aspekt, który jest taką, bym powiedział, lustrzane odbicie od tej niepewności z COVID-em. Tak więc faktor zdrowotności jest bardzo ważny dla konsumentów i dla klientów. Tak więc pierwszy, jeden z takich trendów, który widzimy, to jest dbać o zdrowie i we wszystkich aspektach, które to możemy widzieć. W naszym przypadku, jako największa firma, która produkuje produkty pochodzenia roślinnego, jest roślinność, naturalność, prosty skład, bez konserwantów. To jest taki jeden bardzo mocny trend, który widzimy. Drugi to jest trend, który widzimy, to są produkty, które konsumenci bardzo mocno szukają alternatywy produktów nabiałowych, tak? Czyli alternatywy dla produktów mięsnych, nabiałowych. Polska jest liderem w konsumpcji i w produkcji w ogóle na świecie produktów nabiałowych, ale z drugiej strony widzimy, że konsumenci bardzo mocno odchodzą w tym, szukając produktów zdrowszych, produktów, które przede wszystkim stwarzają mniejszy świat węglowy dla naszej planety, a z drugiej strony to są produkty, które są bardziej bezpośrednio wpływają na klimat i na otoczenie w naszej planecie. A uważasz, że poszukują tych produktów ze względów zdrowotnych, czy właśnie dlatego, że są bardziej świadomi? A tutaj mamy jakby z dwóch stron to widzimy. Młode pokolenie jest bardzo świadome, tak więc tutaj ten świat węglowy i to, co się ma dziać na przyszłość, to oni wiążą, że ich dzieci muszą przeżyć na naszej planecie, a z drugiej strony starsze pokolenie to odbiera jako faktor taki zdrowotności, tak? Czyli to, co bezpośrednio wpływa na ich zdrowie. Opowiedz mi trochę o lojalności. To jest wątek, który bardzo często przewija się w rozmowach z detalistami, z firmami FMCG. Jak byś zdefiniował, jak widzisz w ogóle lojalność konsumenta w dzisiejszych czasach? Ja widzę bardzo pozytywnie. Były okresy wzrostu i upadku, przyzwyczajenie do marek wiarygodnych, natomiast lojalność konsumenta w czasach niepewnych, ona się nawet bardzo mocno wzmacnia, tak? I to jest, jeszcze raz to powtórzę, takie określenie, takie odbicie lustrzane. Im bardziej środowisko jest niepewne, tym bardziej ludzie poszukują produktów znanych albo które po prostu ufają. My widzimy, że produktów brandowych rośnie nasza sprzedaż, a z drugiej strony jest spadek produktów własnych marek. Tak więc tutaj lojalność widzimy, że jest absolutnie taka konsolidacja w ramkach silnych marek i silnych producentów. Przed naszym spotkaniem powiedziałeś mi, że planeta nie wykarmi
Tak, 10 tak. miliardów. Tak, to jest fakt bezwzględny. Widzimy to, robiliśmy na kilku bardzo dużych próbach konsumenckich w Polsce. I to w momencie, kiedy ktoś się spotyka z faktem, że dzisiaj mamy przyszłość, to, że planeta w najbliższym czasie będzie musiała wykarmić 10 miliardów osób, to na bazie obecnych technologii spożywania mięsa i nabiału to nie jest możliwe. Tak więc już są bardzo duże ośrodki w Europie, które między innymi pracują nad nowej generacji karmienia ludzi, tak? To, co będziemy w stanie, żebyśmy wykarmili tych ludzi. To jeszcze chciałem wrócić do tego wątku śladu węglowego. Czy uważasz, że konsument stojący przed półką, mający z jednej strony produkt, który wytwarza mniej śladu węglowego i produkt, który wytwarza więcej śladu węglowego, dokona świadomego wyboru w kierunku tego produktu z mniejszym śladem węglowym? Dobre pytanie. To jest, w Polsce jesteśmy, uważam, jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie i ta racjonalność polskiego konsumenta jest ogromna. Natomiast tutaj widzimy z roku na roku absolutne zmiany. Po pierwsze, my musimy aktywnie to komunikować, dlatego że tak jak dzisiaj w produktach, które używamy na co dzień w domu, czyli pralki, lodówki i wszędzie widzimy te oznaczenia A, B i C i każdy się rozpoznaje, kiedy po prostu dokonuje tego wyboru. W momencie w tej chwili wprowadzamy też bardzo mocne oznakowanie tych naszych produktów i młodzi konsumenci bardzo mocno na to podejmują decyzje. Jeżeli mówimy, prawie 12% osób w Polsce nie spożywa mleka. Praktycznie każda piąta osoba jest osoba, która preferuje produktów roślinnych. I to jesteśmy w Polsce, gdzie jest największym producentem nabiału i mięsa w Europie. Tak więc tutaj odpowiadając na twoje pytanie, czy by dokonywała wyboru, młode pokolenie jednoznacznie się kieruje takim dużą właśnie odpowiedzialnością za przyszłość. Słuchaj, powiedziałeś, że 12% Polaków już nie pije mleka. Ja też nie piję mleka, ale jestem absolutnie przekonany, że 100% Polaków korzysta z innych trunków. I teraz wyobrażasz sobie lampkę czerwonego wina z alternatywą sera? Tak, wyobrażam sobie, dlatego że przede wszystkim nowe technologie, które są dzisiaj dostępne, w bardzo dobry sposób dają produktów odpowiednie dla serów. Sery wiadomo, że to są też dojrzewające, czy też pleśniowe i różne rodzaje, które między innymi są spożywane z różnego rodzaju win, czy to są czerwone, czy to są białe. Natomiast ostatnio byłem w naszym ośrodku do rozwoju i te produkty właśnie podobne, czy alternatywne do sera, czy do mleka, czy do mięsa są niesamowite, mają takie jakości smakowe, tak? A jak polski konsument zmienił się w okresie pandemii? On się zmienił bardzo zdecydowanie, dlatego że ten aspekt zdrowotności narzucił mu pewne takie zachowanie, które on wcześniej nie musiał się z tym zastanawiać. Przede wszystkim to, że ten koszyk zakupowy zdecydowanie wzrósł o prawie 1/3 jako wartość tego koszyka zakupowego. Od 30 do 50%, a to jest przede wszystkim związane z tym, że te interakcje w punktach sprzedaży, gdzie jest zagrożenie dla jego zdrowia, on by chciał ograniczyć. Tak więc ten konsument właśnie zmienił te swoje zachowanie, robiąc mniejsze częstotliwości tego zakupu, natomiast zwiększając ten koszyk, który on wcześniej dokonywał. To jest pierwszy taki element. Po drugie, jednoznacznie kanałowo dyskonty wygrali podczas walki czy tym aspektem covidowym, dlatego że
No wiadomo, że dyskonty cały czas rozszerzają ilości tych swoich sklepów, natomiast ich oferta bardzo dynamicznie się poprawiła, ale z drugiej strony mniejszy wybór w sklepach tradycyjnych oraz aspekty cenowe spowodowali to, że konsumenci też zaczęli więcej dokonywać wyborów w kanałach dyskontowych i dużym przegranym, bym powiedział, był kanał hipermarketowy, gdzie zdecydowanie ze względu też na przepisy covidowe i tam, gdzie galerie handlowe były pozamykane, zdecydowanie bardzo mocno to odczuli. Słuchaj, tak jak jesteśmy jeszcze w temacie, szeroko rozumianym temacie konsumenckim, to opowiedz mi trochę z punktu widzenia rynkowego, z punktu widzenia konsumenckiego, co jest taką siłą napędową w tej chwili, które trendy napędzają Twoją firmę, które trendy napędzają branżę? Jeżeli chodzi o trend, który napędza naszą firmę, to jest przede wszystkim naturalność i roślinność. Filtr jest największym producentem produktów roślinnych na świecie i to widzimy dzisiaj w bardzo mocnym, jest bardzo mocno wypunktowane. W tym roku wprowadziliśmy na rynek Rama 100% naturalne składniki. Produkt, który wydaje się znany, który też jest obciążony pewnym takim handicapem przeszłości, że margaryna to jest zła i jest niedobra. Natomiast my widzimy absolutnie odwrócenie się tego trendu. Tak więc, a przede wszystkim dlatego, że to są produkty naturalne i roślinne. Czyli naturalność i roślinność to jest siła napędowa, który to widzimy. Kolejnym takim bardzo ważnym kołem napędowym naszej sprzedaży to są produkty alternatywy dla sera. Wprowadziliśmy w zeszłym roku markę Violife na rynku i w bardzo krótkim okresie czasu jesteśmy liderem na tym segmencie. Tak więc widzimy bardzo duże zapotrzebowanie właśnie w tych produktach. To może teraz trochę z innej strony. Problemy operacyjne. Wspominałeś trochę o inflacji, która oczywiście miała wpływ na to, co dzieje się również w Twoich relacjach z sieciami, ale rok 2021 to było bardzo dużo przeróżnych wydarzeń, które miały wpływ na działalność operacyjną firm. Gdzie w tym obszarze leżały największe wyzwania, jak sobie z nimi radzili? Jednoznacznie w 2021 roku wzrost kosztów produkcji i kosztów inflacyjnych, które były związane z takim mocnym zaburzeniem łańcuchu dostaw wpłynęli dramatycznie na rynku surowców i dla producenta, i dla konsumenta również. Dla producenta my w tym roku zobaczyliśmy ponad 100% wzrost naszych głównych surowców, które w naszym przypadku akurat są oleje w różnej postaci. Były 10-letnie piki w cenach tych produktów i dla nas to największe wyzwanie było to, że przełożyć te produkty czy te ceny surowców na konsumenta ostatecznego. Oczywiście jako duża firma mamy możliwości absorpcji pewnych takich wstrząsów, ale w momencie, kiedy koszty rosną o 100%, dla nas to było największe wyzwanie. I w naszej firmie to było de facto od ostatnich dziesięcioleci nie mieliśmy sytuacji, gdzie tak skokowo musieliśmy podnosić ceny. I to było największe wyzwanie. Po pierwsze, wdrożyć te ceny, ale ten okres negocjacji z sieciami, gdzie po prostu te sieci bardzo się bronią w postaci zwiększenia tej ceny, bo też ich rola jest też ochrona konsumenta, żeby nie było tak skokowe ceny, to było największe nasze wyzwanie. To może jeszcze zapytałbym Cię o ESG, bo ESG bardzo szeroko rozumiane jest wysoko na agendzie wszystkich dojrzałych i bardzo przyszłościowo myślących firm. Gdzie to na Twoim radar screenie prezesa znajduje się? No, przede wszystkim my mamy kilka takich aspektów, które właśnie dotykamy. Z jednej strony to są potwierdzone źródła zakupów, które my kupujemy. Przede wszystkim to są certyfikowane zakupy olejów palmowych, które nie powodują
foryzację tutaj naszego społeczeństwa, a z drugiej strony to jest komunikacja związana z światem węglowym, tak, więc to jest wszystko, to bardzo mocno jest na naszej agendzie. Rozumiem. Słuchaj, nie ma biznesu w tej chwili bez technologii i technologia bardzo zmienia sposób, w jaki prowadzimy biznes. Ostatnie 24 miesiące pokazały to niesamowicie wyraźnie. Czego możemy oczekiwać w przyszłości od roli technologii i znaczenia technologii dla prowadzenia biznesu? No, technologia to jest język przyszłości, tak. Natomiast w kontekście dzisiejszej, no, takiego otoczenia biznesowego, ja uważam, że powinniśmy wspomnieć o takiego udziału człowieka w sposób humanitarny i jego rola. My widzimy, że dzisiaj największa wartość jest mieć wykwalifikowanych, lojalnych pracowników, w których możemy inwestować, ale z drugiej strony jest bardzo dużo procesów, które szukamy rozwiązania, żeby ta rutyna, te procesy, które możemy automatyzować, będziemy mogli zastępować technologiami, które właśnie będą zastępować właśnie człowieka w takich podstawowych rutynach. I technologie, które będą pomagali w tym, że te rutynne procesy będą mogli zastąpić człowieka w tym najprostszy sposób, to jest to, co widzimy jako największa wartość, dlatego że człowiek jest unikalny, możemy inwestować i go rozwijać, natomiast technologie są do tego, żebyśmy znaleźli rozwiązanie w tym, żeby ten człowiek był odciążony i stymulował do kreatywności, a nie do rutyny. A z punktu widzenia konsumenckiego? Z punktu widzenia konsumenckiego to jest przede wszystkim to, że konsument dzisiaj jest świadomy, że ma coraz mniej czasu dla siebie. Tak więc my powinniśmy szukać technologii, które on będzie miał poczucie, że ten czas, który może go poświęcić dla siebie, możemy mu udostępnić technologie, które on może zastąpić właśnie te rutyny w sposób automatyczny. Tak więc jeżeli mówimy o konsumencie, właśnie to, co jest bardzo ważne, jest ten convenience, który on mu daje możliwość, żeby dzisiaj pójść i natychmiast kupić ten produkt, oczywiście w bardzo świadomy i racjonalny sposób. To są te technologie, które będą mieli zdecydowany wpływ na przyszłość. Dzięki. Dziękuję.